pamięta Pani wybuch wojny? Tak, pamiętam. Mogłaby Pani opowiedzieć? Proszę Pani, no ja miałam wtedy 9 lat, jak wojna rozpoczęła się. No, było nas w domu 6, tutaj 5 dziewczyny i 1 chłopak. I proszę Panią, no i tak się zdarzyło, że proszę Panią, że pierwsza tura Niemców, która wkroczyła, to naprawdę byli tak wspaniali. Oni mieli kasyno i z tego kasyna przynosili nam wszystko, naprawdę, bo wiedzieli, że u nas jest bieda. Bo bieda była wtedy, naprawdę nie było co zjeść, nie było co. Także litowali się nad nami, przynosili wszystko, co mogli. W końcu było Boże Narodzenie, zbliżało się i myśmy zapaliły choinkę. Ach, dawniej się robiło przecież wszystko z papieru. Łańcuchy, nie łańcuchy, wszystko się robiło z papieru. I po prostu, no, a i świeczki były, nie było elektryczki jeszcze tam, nie było prądu, tylko świeczki. I ta świeczka przechyliła się akurat na łańcuch i tak poszła, ta choinka tak poszła piernikiem. Nawet nie wiadomo, kiedy siostra złapała tą choinkę, przewróciła na podłogę i zaczęła deptać. I mówię, coś ty zrobiła? Mówi, no, to spali się wszystko. No i ja zaczęłam strasznie płakać. Ten Niemiec z kasyna właśnie przyszedł, bo u nas mieszkało 2 takich, co prowadzili kasyno. I przyszedł, tak mówi, no nie płacz, mówi, no ja ci jutro zrobię choinkę, zobaczysz jaką będziesz miała choinkę. I rzeczywiście, no wziął mnie na ręce, wyściskał mnie, kochał mnie i na drugi dzień, patrzę się, przynosi całą pakę samych czekolad, także choinkę ubrał on sam w same czekolady. Nie było nic na choinkę, banik nie było wszystko podeptane było. I jak, no, tak lubi mnie bardzo, dlatego że taką samą córeczkę zostawił w domu. I tak mu się przypominało wszystko, ta córeczka jego, tak mnie bawił, tak mnie ściskał, tak mnie naprawdę. I jak mieli odjeżdżać, proszę Panią, to z tego kasyna nam pozostawili bardzo dużo rzeczy nam postawili. I mleko proszku, i płatki owsiane, i ryż, i cukier, i mąkę, wszystko nam postawili. No mówi, mamy jechać do Rosji, mówi, tam zawozi to wszystko, mówi, to wy sobie tutaj macie, jest was 6, mówi, to proszę Panią no, a bardzo żeśmy się ucieszyli, bośmy mieli wtedy co jeść po prostu, no. I proszę Pani, ale niedługo zeszło, proszę Panią, wpadli do nas do domu, inni, zupełnie inni, tamci już odeszli i właśnie jak się żegnał ze mną, to mówi, że jak będzie wracał, żeby się modlić za niego, żeby będzie wracał, to że przyjedzie do mnie, mówi, i później połączymy się, mówi, z córką swoją, mówi, i ze mną, mówi, będą miały takie dziewczynki. I proszę Panią, pojechali już na ten pierwszy front, tam na to zginął, bo w ogóle dlatego wziął sobie adresy do nas i miał napisać, na pewno zginął zaraz. Przyszła druga tura tych Niemców i proszę Panią, a w domu, jak dom jeszcze mieliliśmy w żarnach, bo tu były żarna wtedy, nie było młyna, nie było nic, tylko w żarnach to zboże żeśmy mielili, żeby gotować kluski, żeby tam... No i posłyszał, szedł ulicą, bo to przy ulicy zaraz domek nasz stał. Szedł ulicą, posłyszał, że żadna. Jak wpadł do domu, jak zaczął tatusia termosić z takim dużym psem, ten pies skoczył mu tu na szyję, złapał tą mordą psią, złapał za szyję, no ja się zlękłam, że pan tatusia już pogryzie, a tatuś był chorowity, no po prostu no, nie miał zdrowia. Tak się chodził, ale nie miał zdrowia. Jak się zlękłam strasznie, zaczęłam krzyczeć, zaczęłam wrzeszczeć, krzyczeć. Pchnął mnie do drugiego pokoju, tak, że upadłam nawet na tą podłogę tam. Wzięli, na drugi dzień, proszę Panią, przyszli, wzięli 3 osoby wzięli od nas do roboty, do Niemiec. 3 osoby, 2 siostry i brata. No. I mamusia mówi tak, no jeszcze Boże kochany, już dziecku, mówię, ty masz 9 lat, ale idź na noc, mówi, chowaliśmy się po strychach, w sianach, w słomie żeśmy się chowali, żeby, mamusia się bała, żeby mnie zabrali, bo 9 lat dziecko, no, to mówi, ciebie zabiorą, mówi, to już nie przyjdziesz do domu, nie wrócisz do domu. I pojechali, a tatuś z tym Niemcem się tam tarmosi, ten pies go tak, aż go rusza i mówi tak, weź, do tatusia mówi, weź ten kamień, weź siekierę, masz rozbić ten kamień. A tatuś mówi, no proszę Pana, mówi, ja nie mogę, mówi, nawet siekiery unieść nie mogę, bo jestem chory, mówi, weź, mnie to nie obchodzi, mówi. I wziął ten kamień za wszelką cenę, wyciągnął tam z tych żaren i położył na podwórku. Mówi, siekierę, gdzie masz siekierę? Mówi, no jest tu siekiera. Mówi, o to bij. Nie będę bił, proszę Pana, bo ja nie mogę podnieść siekiery do góry. Nie mogę podnieść.
ten złapał za tą siekierę i mówi, ja ci pokażę, jak to masz bić. No i tak tatuś później bił, ale tak bił, żeby nie rozbił tego kamienia, bo później mieliśmy znowuż mielić w tym żarnach. I co jeszcze? No i co jeszcze? Także no, tamten pies to nam tak naprawdę utkwił w pamięci, no myślałam, że już tatusia pogryzie. Miał tatuś kły w szyi, no. Ale no tak, miał kły. Ale proszę pana, ale później jak znowuż Niemcy odeszli, przyszli Ruscy, mieliśmy ogród taki przy domu, jak wszędzie. Ogród taki był, no ładny, wszystkie warzywka mieliśmy. Proszę panią, w jednym dniu wszystko zniknęło z ogrodu, jak ruskie przyszły. A jak wyglądało życie codzienne? Czy był dostęp do podstawowych produktów potrzebnych do życia? No to było na kartki wszystko. Dochodziliśmy do sołtysa i sołtys rozdzielał marmoladę, tyle, tyle, no wszystko było na kartki. A czy mogłaby Pani opowiedzieć coś o edukacji? Czy chodziła Pani do szkoły? Chodziłam do szkoły, ale po domach, bo szkoły były zajęte przez Niemców. Także po domach żeśmy się uczyli, ale nie było książek, tylko stery były. Takie jak się pomyki, jak takie coś, no takie. Kilka kartek było tam spięte i to taki ster się nazywał. No. To z tego żeśmy się tylko uczyli. Latały samoloty nad nami, latały jedno za drugim. Ale latały wpierw, to wpuszczały tylko ulotki. Tylko ulotki leciały. I jeszcze takie między ulotkami to rzucali gdzieś cukierki jakieś, no mamusia mówi, matko, dziecko, mówi, nie zbieraj tego, bo to może wybuchnąć, mówi, no strasznie się mamusia bała, że to troje wzięło z domu na robotę do Niemiec, a ja dostałam jeszcze jedna siostra i druga starsza, co akurat w domu jej nie było wtedy. W jednym ogrodzie było 3 domy rodzinne. Mamusia, siostra mamusi i druga siostra mamusi. W jednym ogrodzie było. No i każdy miał tą działkę swoją tam ziemi, no i każdy sobie uprawiał to, co tam potrzebował. No, u nas, mieliśmy piękne jarzynki, no piękne, wszystko było. Wszystko, bo to tylko tyle mieliśmy pola, co w tym ogrodzie. No i jak ci ruchale wkroczyli, tak, wszystko znikło. Wszystko znikło. Nic nie zostało. A czy ma Pani może jakieś takie jedno wspomnienie z wojny, które Pani utkwiło najbardziej w pamięci? Dobre albo złe? Ten pies tylko. Ten pies tylko jak trzymał tatusia za szyję. Ja mówię, matko moja kochana, no, zagryzie tatusia. Niemiec mnie pchnął, ja poleciałam już później, nawet zamknął drzwi, nie dał mi wyjść na pole. No 9 lat miałam, wie pani, to wiem, to można pamiętać, ale to zapamiętałam i będę pamiętać do końca życia, no, bo to tragiczne było to naprawdę, jak ten pies tam szalał z tym tatusiem na szyi. A mówiła Pani właśnie, że byli tacy żołnierze, którzy kradli. Czy mogłaby Pani coś więcej o tym opowiedzieć? No u nas tylko co z ogrodu wszystko zniknęło, a tak z domu to nic. Z domu nie. Bo nie mieszkali, Ruscy nie mieszkali u nas, tylko Niemcy mieszkali, a Ruskie nie mieszkali w domu u nas. I po sąsiadach nie było nikogo z ruskich.